burn my hotel down. Siemanko, dzisiaj znajdujemy się w lokalu Embro. Jest to miejsce, nowe miejsce na mapie Polski, zajmujące się customem butów, renowacją, impregnacją i różnymi zabiegami związanymi z butami. Bardzo serdecznie Was do tego miejsca zapraszam w imieniu chłopaków, bo robią naprawdę kawał dobrej roboty. I przejdźmy do recenzji. Buty, które dzisiaj będę recenzowała, jest to model Achilles marki Common Projects. Prace nad tymi butami mają miejsce w Stanach i we Włoszech. Zdaje się, że w Stanach głównie są projektowane, szyte są we Włoszech, one są szyte ręcznie. Jest dwóch projektantów oraz jednocześnie właścicieli marki, to jest Peter Pupat i Flavio Girolami. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Cholewka wykonana została w 100% ze skóry cielęcej. Skóra cielęca tak naprawdę jest to skóra bardzo delikatna i miękka, co nie oznacza, że jest nietrwała. Słyszałam opinię, że ludzie chodzą w nich po 3 lata i nie to, że eksploatują je jakoś rzadko, tylko naprawdę dość intensywnie i tak naprawdę nic się z nimi nie dzieje, więc jakość jest tutaj na najwyższym poziomie zachowana. Ponadto skóra cielęca jest to skóra bardzo dobrej jakości. Wyżej jest już tylko kordowan, jest to skóra wykonana z końskiej dupki. Ej, serio, jest wykonana z części zadowej konia. I to jest już skóra taka luksusowa. Cała cholewka wykonana jest ze skóry licowej. Skóra licowa jest to taki rodzaj gładkiej skóry, który poddawany jest pewnej obróbce mechanicznej, a także pokryty jest środkami chemicznymi czy woskiem w celu zabezpieczenia tych butów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, czyli chroni jakby but, całą cholewkę przed wszelkimi zabrudzeniami czy przed wilgocią. Ma to też za zadanie tak naprawdę w pewien sposób wpłynąć na walory estetyczne tego buta, bo ten but jest tak naprawdę bardzo fajny, jest gładki. Wiadomo, każda skóra, czy to zwierzęca, czy nawet człowieka, tak nie jest idealna, ma jakieś tam swoją porowatość i tak dalej. W związku z czym jakby tutaj skóra ta została na tyle zaszlifowana, że z daleka tak naprawdę nie widać tutaj żadnych zagnieceń, tak? Często szlifuje się też tą skórę w celu zapewnienia jej jeszcze większego połysku. Tutaj one są, jakby ten połysk jest wyważony. Budowa cholewki jest bardzo prosta, jakby na tym te buty bardzo mocno zyskują. Składają się zaledwie z kilku elementów. Mamy tutaj panele, w których umiejscowione jest wiązanie, przyszwa obłożona, która składa się z 2 elementów oraz zapiętek. No i oczywiście wyściółka, czyli lining. Lining wykonany jest w 100% także ze skóry. Ja generalnie zawsze bałam się liningu wykonanego ze skóry. Może to było dlatego, że jakby nie miałam nigdy butów wykonanych z tego typu skóry, więc zawsze jakoś tam była zazwyczaj wyściółka poliestrowa i ona jest po prostu miękka. Tutaj jakby zawsze istnieje to ryzyko, że no nie będzie się wygodnie w takich butach chodziło. I jakby mile się zaskoczyłam, ponieważ są one wygodne, tak? I ten lining kompletnie w niczym nie przeszkadza. Co jest jeszcze bardzo fajnym aspektem tych butów, na cholewce, w ogóle w widocznym miejscu znajduje się tylko ten element, który wyróżnia ten but, czyli numer. Nigdzie nie ma widocznego nachalnie brandingu i to jest fajne, bo marka wyrobiła sobie jakby coś takiego. Widzimy te cyferki i już wiemy, że jest mowa o Common Projects. Jeszcze taka ciekawostka a propos jednego z elementów cholewki. Mnie bardzo to ciekawiło. Nie wiedziałam, co to jest, czemu to służy, więc udało mi się dotrzeć do tych informacji. Udzielił mi ich sam Flavio Girolami. Ten ten szereg cyfr, bądź też liczb, nie oznacza nic innego jak. Pierwsze 4 cyfry to jest numer artykułu, kolejne 2 w zasadzie liczba to jest rozmiar i kolejne 4 cyfry to jest numer koloru, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, ale myślę, że fajnie jest wiedzieć. Podeszwa jest wykonana w 100% z gumy i co jest bardzo ważne,
ta podeszwa jest faktycznie przyszyta do cholewki. Mówię, że jakby podkreśliłam to słowo faktycznie, bo naprawdę uwierzcie mi, że często zdarza się, że producenci albo robią to taki fake stitching, czyli wytłaczają po prostu na podeszwie jakby szycie, które w rzeczywistości szyciem kompletnie nie jest, w celu jakby wytworzenia w głowie klienta czegoś takiego, że to jest but bardzo trwały, tak, bo jakby no nie ma co się oszukiwać, jeżeli coś jest szyte ręcznie, bądź jeżeli właśnie taka podeszwa jest przyszyta do cholewki, to mamy tą świadomość, że jest on wykonany bardzo dobrze, jakościowo. I tutaj faktycznie nawet da się zauważyć, że ta podeszwa jest przyszyta do tej cholewki. Często też zdarza się, że producenci, naprawdę ja tego nie rozumiem, że szycie robią tylko i wyłącznie na podeszwie, nie przyszywając jej do cholewki, co jest totalną abstrakcją, może jest to, nie wiem, powoduje to wzrost kosztów produkcji, nie wiem. Tutaj faktycznie ta podeszwa jest przyszyta do cholewki i mamy pewność tego, że oprócz tego, że jest na w pewnych miejscach tam przyklejona, to jeszcze jest przyszyta, co daje dodatkową trwałość. Jeszcze a propos klejenia, niektórzy mają takiego bzika na punkcie tego klejenia, że gdzieś tam ten klej wystaje za mocno, nie wygląda to ładnie. No to jest prawda, nie wygląda to estetycznie. Natomiast musimy też mieć świadomość tego, że często, nie mówię, że w tym przypadku, bo tutaj ten klej faktycznie nie wystaje nigdzie, dosłownie nigdzie, kompletnie nie widać tego kleju. No ale wiadomo, tutaj jest ta podeszwa bardzo dobrze przyszyta do cholewki, więc jakby nie ma się o co martwić. Natomiast też musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli gdzieś tam ten klej w butach wystaje na łączeniu podeszwy z cholewką, to możecie mieć większą pewność, że ta cholewka jest dobrze przyklejona do tej podeszwy, bo jeżeli ten klej nie wystaje, a jeszcze nie daj Boże nie ma szycia, no to istnieje większe ryzyko, że prędzej czy później ona nam od tej cholewki odpadnie, więc generalnie nie ma co się tak jakoś bardzo fiksować na tym punkcie. Wiadomo, lubimy, kiedy but jest wykonany bardzo estetycznie, ale czasami warto przymknąć na to oko. W sklepach internetowych, gdzie można dostać te buty, jest napisane, by brać rozmiar w dół. Ja mam, jakby u mnie wypadło to 1,5 rozmiara w dół i naprawdę czuję się w tych butach tak, jakby były szyte dla mnie na miarę. Generalnie jak je założyłam, mówię, rewelacja. Także sugeruję brać rozmiar, bądź jeżeli macie połówki, to wtedy 1,5 rozmiaru w dół. No i co, bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że spodobało Wam się to, że troszeczkę tutaj popracowaliśmy nad pewnymi aspektami, na które zwróciliście nam uwagę i bardzo Wam za nie dziękuję. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików.